Cześć, witajcie w nowym odcinku Winning Engineering, w którym przyjrzymy się najistotniejszym zmianom regulaminu technicznego Formuły 1 na sezon 2022. Głównym celem rewizji regulaminu było ułatwienie podążania za bolidem F1, a zatem podniesienie atrakcyjności dzięki zwiększonej ilości manewrów wyprzedzania na torze. Przyjrzyjmy się, co dokładnie uległo największym zmianom względem poprzedniej generacji bolidów. Dopuszczalna minimalna masa w zbliżającym się sezonie wzrośnie o 43 kg ze względu na wprowadzenie większych, a zatem cięższych kół, a także podwyższone wymagania związane z bezpieczeństwem. Nowym zapisem jest wyznaczenie maksymalnego rozstawu osi, które od tego sezonu wyniesie 3600 mm. W praktyce dla zespołów takich jak Mercedes czy Aston Martin, stosujących dotychczas największy rozstaw osi w stawce, oznacza to zmniejszenie tego wymiaru o około 10-12 cm. Całkowita maksymalna długość może jednak nie ulec zmianie. Wspomniane skrócenie rozstawu osi kompensowane jest zwiększeniem dopuszczalnej długości przodu o 125 mm oraz niezmienionym relatywnym położeniu najbardziej wysuniętego elementu z tyłu pojazdu. Niezwykle istotnym punktem, który jednak wobec olbrzymich zmian związanych z aerodynamiką nieco schodzi na drugi plan, jest przejście z 13 na 18-calowe felgi i powiązana z tym zmiana profilu opony. Średnica zewnętrzna felgi wzrośnie o ponad 130 mm, podczas gdy średnica koła zostanie zwiększona jedynie o 55 mm. Zatem wysokość ściany bocznej opony zmniejszy się o 38,8 mm, czyli o niemal 25%. Nowy regulamin doprowadza do uproszczenia wewnętrznej części zawieszenia. Zakazano używania elementów reagujących na względne przyspieszenie zawieszenia, tym samym eliminując inertery wykorzystywane dotychczas w trzecim amortyzatorze. Dodatkowo jasno zdefiniowano, że jedynymi stosowanymi komponentami mogą być sprężyny oraz konwencjonalne amortyzatory wytwarzające siłę w odpowiedzi na relatywną prędkość zawieszenia. W wyniku analizy po wypadku Grosjeana podczas Grand Prix Bahrainu wprowadzono dodatkowe wymagania wobec projektu mocowań zbiornika paliwa, które pod działaniem siły wyrywającej zbiornik powinny teraz ulec zniszczeniu bez naruszania baku. W regulaminie znalazł się także zapis mówiący, że w scenariuszu odzwierciedlającym oddzielenie silnika od konstrukcji nośnej nie może dojść do znacznych uszkodzeń strukturalnych. Kolejną nowością regulaminową związaną z poprawą bezpieczeństwa jest wymóg dotyczący przedniej powierzchni monokoku w sytuacji kolizji z tyłem poprzedzającego bolidu. Zespoły muszą na podstawie obliczeń udowodnić, że przy zdemontowanym nosie bolidu pod wpływem działania siły 220 kN tylna struktura zderzeniowa nie wniknie w głąb monokoku na więcej niż 50 mm. Krokiem w stronę odnawialnych źródeł energii ma być zwiększenie procentowego udziału biokomponentów w paliwie z 5,75 do 10%. Co ciekawe, dotychczasowa swoboda w doborze tych składników została zastąpiona koniecznością stosowania etanolu. To koniec zmian, które dla Was wybraliśmy w części pierwszej porównania regulaminów technicznych. W następnym odcinku skupimy się na niemal całkowicie zmienionych zasadach dotyczących elementów aerodynamicznych. Do zobaczenia, cześć!